Cześć i czołgiem, witam Was w dość nietypowym odcinku gadżetów. Dzisiaj gadżety przeznaczone na wiosenny trening. Znajduję się w ciekawym miejscu, jest to ostatnia wydma szara na całej Mierzei Wiślanej, bezleśna wydma. Popatrzcie, tutaj ten ogrodzony teren, to jest właśnie to. Trening typowo kondycyjny, wytrzymałościowy, kilka razy pod górę, w dół, pod górę, w dół na zmianę, bez jakiegoś szczególnego obciążenia. Tutaj cały wysiłek reguluje w ten sposób, że idę albo szybciej, albo wolniej. Ale dzisiaj nie o treningu, tylko o sprzęcie, który mam ze sobą. Powiemy o tym, w co jestem ubrany, jakie mam buty, spodnie, co to takiego i dlaczego właśnie to. No i co mam też przy pasie. Taki zasobnik zamiast plecaka. Nie po co mi się plecy, no a to mogę sobie przekręcić gdzieś na tył. Nie przeszkadza mi zupełnie. Kiedy chcę się napić, przekręcam z powrotem. Mam tutaj bidon. Mogę się napić w każdej chwili. Z powrotem to tutaj wrzucić, tą siateczkę elastyczną. No i zakręcić całość, tak żeby mi nie przeszkadzało. Mogę iść dalej. No ale oprócz tego, że mamy tutaj ten właśnie bidon, no to mamy jeszcze kieszonkę na telefon, czyli taka podstawowa rzecz, którą mamy ze sobą podczas treningu, chociażby dla bezpieczeństwa, ale również jeżeli chcemy jakieś zdjęcia zrobić, nagrać film, wszystko się tutaj zmieści. No i główna komora, w której mogę umieścić na przykład, jeżeli trenuję wieczorem, latarkę. I to jest latarka, którą Wam polecałem już nieraz, od Armyteka. Dobry stosunek ceny do jakości. Jeżeli mielibyście wybrać latarkę, która jest przede wszystkim lekka, którą możemy ładować bez kupowania baterii, bez wymieniania ich cały czas, czyli przed treningiem po prostu sobie ją ładujemy, ale ona ma długi czas bardzo działania, liczony w tym najsłabszym trybie chyba nawet to jest kilkadziesiąt godzin, więc tak naprawdę rzadko kiedy musimy ją ładować. No ale jest to latarka o mocy wystarczającej, powyżej 100 lumenów. Czego chcieć więcej, jeżeli chodzi o taką latarkę, która ma nam po prostu tylko oświetlać trasę podczas treningu. Leciutka, nie zajmuje dużo miejsca, wrzucamy ją sobie tutaj. No i mam oprócz tego jeszcze mój portfel. Tutaj tak naprawdę mogę zmieścić całkiem sporo rzeczy, bo to jest taka komora dosyć obszerna. No i to jest to, taka saszetka, którą dopiero testuję tak naprawdę. Czy ona się sprawdzi podczas tych treningów? Nie wiem jak podczas biegania takiego klasycznego, no bo wtedy może wszystko mi podskakiwać, szczególnie jeżeli ten bidon będzie wypełniony. Miałem wrażenie, że mogłoby podskakiwać, ale jest naprawdę ok. Tutaj jest jeszcze ciężej na tej wydmie, ponieważ biegamy cały czas po piachu. Mamy trasę, raz w górę, raz w dół, popatrzcie tylko jak to wygląda, pofałdowaną. No i biegniemy po piachu, zapadając się cały czas. I jak widać, nie ma tragedii, cały czas to się trzyma, nie odpada. W przerwie po prostu przesuwam sobie naprzód, wyciągam. Mogę się napić w każdej chwili, chowam. Łatwy dostęp do telefonu w razie potrzeby. Potem z powrotem przekręcam, biegnę dalej. Fajna rzecz, dlatego, że nie muszę używać plecaka, a plecak podczas treningu wiadomo, po prostu poci nam plecy, robią się za chwilę mokre. Najważniejsze podczas takiego treningu są oczywiście buty i tutaj dosyć ciężko mogłoby być w butach taktycznych, chyba że trenujemy typowo pod właśnie marsze gdzieś poza szlakami, no to najlepiej w takich butach, w jakich rzeczywiście będziemy maszerować już podczas naszej wyprawy, do której trenujemy. Ale jeżeli chcemy, żeby było nam maksymalnie wygodnie, no to niskie buty. Buty marki Miltek, które testuję już od roku. Jak widać, nie ma tutaj jakichś wielkich zniszczeń, śladów użytkowania. Są dosyć wytrzymałe, bo jak widzicie, mają tutaj wzmocnienie z gumy z przodu. Tutaj jest siatka oddychająca. Fajny patent z tymi sznurówkami, że ucha po zasznurowaniu butów mogę sobie upchnąć tutaj do języka. One są tutaj wepchnięte, dzięki czemu całe sznurowanie nam się nie rozwiązuje. Dodatkowo mamy tutaj też amortyzowaną podeszwę. Bieżnik jest jak widać głęboki, no i przystosowany właśnie do biegania w terenie, a nie po asfalcie. Buty do biegania po asfalcie są zwykle płaskie, ten bieżnik jest taki mało wyraźny. Tutaj rzeczywiście widać, że są to buty do biegania w terenie. Świadczy o tym po pierwsze ta właśnie podeszwa.
jak i to, że są one tutaj wzmocnione. Tak więc po pierwsze jest siatka oddychająca, ale jeżeli byśmy gdzieś kopnęli tym butem, no to mamy tutaj wzmocnienie, nic nam się tutaj nie rozpadnie. Tak samo wzmocnienie jest tutaj z tyłu. Fajne buty, wygodne. Na samym początku, kiedy ubrałem je po raz pierwszy, miałem wrażenie, że są trochę sztywne. Ale wystarczył jeden wypad w nich, w teren, później jakiś trening i one rzeczywiście dopasowały się do mojej stopy, są bardzo wygodne. Tak więc no, trzeba im dać trochę czasu, żeby się ułożyły. Poza butami ważna jest też sama odzież, w jakiej trenujemy. No i musi ona być przede wszystkim elastyczna. Nie ma nic gorszego niż na przykład koszula flanelowa do treningu. O ile ja bardzo lubię koszule flanelowe i w terenie sprawdzają się bardzo fajnie podczas takich prac obozowych, latem. Tak, jeżeli chodzi o trening, czyli kiedy musimy wykonywać te większe zakresy ruchów, no to nie, ona potrafi po prostu blokować zwyczajnie, bo nie jest rozciągliwa. Tutaj mamy zupełnie co innego, popatrzcie. To, co mam na sobie, to jest rodzaj polaru cienkiego. Natomiast tutaj, w rękawach, to już nie jest polar, ale materiał rozciągliwy. Widzicie? Ja mogę wykonywać naprawdę skomplikowane ruchy i nie mam takiego wrażenia, że gdzieś mnie coś tutaj ciągnie. To wszystko się rozciąga. Tak samo tutaj mam też kaptur w tej bluzie i to jest fajne, że on też jest taki właśnie rozciągliwy. Czyli ja go ubiorę i on mi w żadnym wypadku nie przeszkadza. Podąża za moją głową, naciągając się wszędzie. No bluza idealna do treningów. Ma taką malutką tutaj kieszonkę, telefon się tutaj nawet nie zmieści, więc no mogłaby być większa. Natomiast nie przeszkadza mi to z tego względu, że właśnie będę chciał korzystać podczas takich treningów, tego typu treningów z tej saszetki. No mam też kieszenie w spodniach. Co mogę więcej powiedzieć o tym? No niewiele, bo tak naprawdę chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby było elastycznie, a jednocześnie w takim właśnie sezonie, jaki panuje teraz, czyli tym wiosennym, żeby było ciepło. Nie przesadnie ciepło, bo nie chodzi o to, żebym się zgrzał, żebym się spocił, tylko żebym miał właśnie taką cienką warstwę polaru na sobie, no bo jest jeszcze za zimno. Teraz jest około, nie wiem, 5 stopni może. Jest za zimno na pewno, żeby trenować w samej koszulce, ale też jest za ciepło, żeby biegać, wchodzić pod górę w grubym polarze, więc to jest coś takiego pomiędzy. Mamy lekkie docieplenie i mamy tę rozciągliwość materiału, na której nam zależy. Dzisiaj wszystko z innej beczki. Saszetka i buty są od Milteka. Ta bluza, o której mówiliśmy, od Highlandera. Natomiast spodnie są marki polskiej Helikon i to są słynne spodnie już Outdoor Tactical Pants. Czyli te spodnie, które w terenie są zarówno wytrzymałe, jak i właśnie, popatrzcie, rozciągliwe. Czyli to są spodnie, w których mogę bez przeszkód wykonać przysiad i nie czuję tutaj żadnych oporów, nic nie ciągnie. Mogę wykonywać zarówno ćwiczenia, jak i bez przeszkód sobie wchodzić, schodzić pod górę, biegać w tych spodniach. Nie czuję żadnych oporów, ponieważ to wszystko się dostosowuje do moich ruchów. Jest naprawdę bardzo mocno rozciągliwe i jest to nylon, czyli materiał wytrzymały, więc jeżeli będę trenował gdzieś, o tam poza szlakami, gdzie są krzaczory, jeżeli gdzieś złapię się o jakieś krzaczory, być może nawet, to już było suche, być może jakiś badyl zahaczy mi tutaj, no to nic się nie rozerwie, widzicie. To są mocne spodnie nylonowe. Nie dość, że są rozciągliwe, to są też wytrzymałe na uszkodzenia. Nylon z domieszką spandeksu. Wszystkie prezentowane dziś przedmioty pochodzą oczywiście ze sklepu Millworld. No i teraz drobna prośba do Was. Ja już widziałem nieraz, że komuś spodobały się nasze recenzje. No i sytuacja była następująca. U konkurencji jest o złotówkę taniej, więc kupię u konkurencji. No ja to rozumiem oczywiście, bo każdy woli kupić taniej. Z tym, że musicie pamiętać o tym, że jeżeli chcecie, żeby ten kanał dalej funkcjonował, no to sytuacja jest prosta. Jeżeli wydacie tę złotówkę więcej, nawet jeżeli coś jest droższe o tę złotówkę, to wspieracie kanał Millworld i o tym należy pamiętać, bo te filmy nagrywamy dla Was i to jest opcja na wsparcie tego kanału. Więc jeżeli spodoba Wam się jedna z rzeczy, o których opowiadam, chcecie ją kupić, to zachęcam do zakupu właśnie w sklepie Millworld. Korzyści są podwójne. Po pierwsze, wspieracie kanał,
i kanał Millworld, i kanał Adventurer, a po drugie zbieracie punkty lojalnościowe. A więc jeżeli trochę tych punktów odłożycie, to kolejne zakupy będą tańsze i to dużo tańsze, a nie tańsze o złotówkę, tak jakbyście gdzieś tam sobie u konkurencji wygooglowali ten produkt. Dodatkowo często są zniżki, teraz chyba jest zniżka minus 15% na wszystko, nie wiem czy będzie w momencie kiedy opublikuję ten film. Natomiast te zniżki się pojawiają, dlatego zachęcam Was do kupowania właśnie w sklepie Millworld, tym bardziej, że staramy się, żeby te recenzje były właśnie rzeczowe, szczere. Jeżeli coś jest nie tak ze sprzętem, my go usuwamy z oferty. Już nieraz to widzieliście w odcinkach, że coś sprawdziłem, nie spodobało mi się i stwierdziłem, że to się nie sprawdzi u nikogo absolutnie. Na przykład ta słynna już łopatka saperka, która się rozpadła, usunęliśmy ją z oferty, więc nie naciągamy Was. Mówimy jak jest, jak ten sprzęt wygląda. Jeżeli chcecie to docenić, tę niezależność tego kanału, bo naprawdę jest to niezależny kanał. Ja robię tutaj co chcę, ja nie pracuję w sklepie Millworld, ale jednak pokazuję sprzęt ze sklepu Millworld. Jeżeli chcecie wesprzeć tę inicjatywę, no to po prostu kupujcie w tym sklepie i tak długo jak będziecie to robić, tak długo ten kanał będzie funkcjonował. Natomiast kanał Adventurer będzie funkcjonował tak czy inaczej. No i to było na tyle w tym odcinku. Dzięki za uwagę, czołgiem i do kolejnego.